Cześć kociarze! Witam Was w kolejnym odcinku Witam Kota. Dzisiaj temat mocno rozrywkowy, ponieważ poopowiadam Wam trochę, czym bawią się koty. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jak zwykle proszę także o subskrybowanie kanału i komentowanie każdego filmiku, ponieważ to zwiększa moje zasięgi. Jeśli uważacie, że moje filmy są wartościowe, proszę Was także o udostępnianie ich na wszelkiego rodzaju grupach oraz forach. To na pewno pozwoli mi dotrzeć do szerszej publiczności. Czy zdarzyło Wam się kiedyś kupić jakąś zabawkę dla kota i okazało się, że kot nie jest nią zainteresowany? To trochę tak jak z nietrafionym prezentem dla bliskiej osoby. Czasem kupujemy coś i mamy nadzieję, że komuś się spodoba, jednak w rezultacie ta rzecz okazuje się atrakcyjna tylko dla nas. Co może pewnie oznaczać, że niedokładnie przysłuchiwaliśmy się drugiej osobie i nie do końca wiemy, co by ją uszczęśliwiło. Tak jest również w przypadku kotów. Każdy kot ma swoje indywidualne preferencje i interesuje go co innego. Żeby dowiedzieć się tego, co lubi nasz kot, będzie potrzebna uważność i obserwacja. A więc zamieńcie się w kocich detektywów i uważnie obserwujcie, czym dokładnie interesują się Wasze koty. Ja na przykład najlepsze zabawki dla swoich kotów odkryłam zupełnie przypadkowo, robiąc zwykłe, codzienne czynności. Nagle zobaczyłam, że koty podkradają mi pewne rzeczy. Na przykład Daszka jest słynną łowczynią folijek z produktów spożywczych. Zawsze, kiedy jakaś folijka zostanie mi gdzieś w kuchni, to oczywiście Daszka skradnie się po nią i później gania z nią po całym pokoju. Ma taką minę, jakby skradła największy dla siebie skarb. Pusia natomiast jest entuzjastką wszelkiego rodzaju sreberek. Może dlatego, że są błyszczące albo tak dźwięcznie szeleszczą. Ostatnio również jest złodziejką gumek do włosów. Kiedy tylko jakaś gumka pojawi się w jej otoczeniu, zaraz skrada się po nią i zabiera, żeby się nią bawić. Ma z tego niesamowitą frajdę, więc udaje, że nie widzę. Oczywiście później znajduję pełno takich skarbów pod kanapą, dlatego co jakiś czas muszę przesuwać kanapę i sprzątać pod nią. Gabryś natomiast to słynny w naszym domu złodziejaszek zatyczek do butelek. Takich plastikowych zatyczek. Zazwyczaj również bierze to w pyszczek i gania po całym domu. Wtedy cały świat dla niego nie istnieje, liczy się tylko zatyczka. Daszka i Juzia, jak już pewnie wiecie z moich filmików, są także entuzjastkami pomponów. Te małe pomponiki sprawiają im taką radość, że co jakiś czas kupujemy w pasmanterii cały sznurek pomponów. Tylko po to, żeby co jakiś czas odcinać po jednym i rzucać im na podłogę. Oczywiście później również są pod kanapą. Dobrą zabawą dla kotów może się okazać również pudełko z otworami. Ja na przykład wzięłam kiedyś takie pudełko z marketu po jogurtach i postawiłam przed Pusią. Oczywiście nie zawiodłam się, bo ona czym prędzej wkładała tam wszystkie swoje łapki, a już jak dałam do środka jej ulubione sreberko, to miałam ją z głowy na pół godziny. Inne takie rzeczy, które mogą zainteresować Wasze koty, to zgnieciony papier, wszelkiego rodzaju sznurki jutowe, długopisy, a czasem nawet ogonki, które odcina się od pomidorów. Kiedyś weszłam do kuchni i zobaczyłam, że koty bawią się czymś z entuzjazmem. Okazało się, że właśnie te zielone ogonki przerzucają sobie po całej podłodze w kuchni. Nie wiedzieć czemu, to właśnie sprawiało im taką radość, że pomijając bałagan, który narobiły, stwierdziłam, że ta zabawa była tego warta. Pewnie sobie myślicie, że w moim domu jest pełno różnych rzeczy na podłodze, nieustannie, i nie mylicie się.
Owszem, co jakiś czas muszę sprzątać ich wszystkie skarby i chować do woreczków, żeby przed nimi je ukryć. Ponieważ oczywiście nie zostawiam takich rzeczy bez nadzoru, kiedy gdzieś wychodzę, zawsze upewniam się, że wszystkie takie małe elementy są schowane, żeby nie stwarzać ryzyka połknięcia takiego elementu przez kota. Dobrą zabawą może się również okazać większy karton, który przyniesiecie ze sklepu. Kiedy wytniecie w takim kartonie otwory, również może być to tymczasowy domek. Jeżeli postawi się czasem taki karton na środku pokoju, to również może się okazać, że jest to świetna zabawa dla kotów. Nie wiedzieć, czemu wskakują i wyskakują z niego takie uradowane. Swoją drogą powinniśmy się nauczyć takiej radości właśnie od kotów. One są niesamowite, jak się je obserwuje z boku. Często nie potrzebują wiele do szczęścia, byle karton sprawi im radość. Warto jednak przy zostawianiu kartonu dla kota pamiętać o tym, aby obciąć przeciwległe zasłonki. Mówię Wam to dlatego, ponieważ zdarzyło nam się kiedyś, że jeden z kotów zaklinował się głową pomiędzy otworami kartonu. Reasumując, nie musisz wydawać fortuny na testowanie zabawek dla kotów. Możesz po prostu zacząć obserwować swojego kota i poznać jego preferencje. Zobacz, jakimi elementami interesuje się w Twoim domu i jakie przede wszystkim one mają cechy. Czy jest to dźwięczność, czy jest to rzecz, którą łatwo mu wziąć w pyszczek, czy szeleści, czy jest błyszcząca. Na podstawie tych cech poszukaj zabawki, która spełnia chociaż niektóre z tych kryteriów. I tutaj powiem Wam taką ciekawostkę, że jedna z ulubionych wędek moich kotów właśnie została przeze mnie kupiona dlatego, że na końcu posiadała pompon. I wiedziałam, że będzie to strzał w dziesiątkę, ponieważ moje koty uwielbiają pompony. Także jest to celny wybór. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was wyjątkowo przyjemny. Na koniec zachęcam oczywiście ponownie do subskrybowania kanału i powiem Wam również taką ciekawostkę, ponieważ jestem bardzo dociekliwa. W statystykach odkryłam, że tylko 13% moich widzów subskrybuje mój kanał. Smutne, ale prawdziwe. Napiszcie mi w komentarzach, czym chętnie bawią się Wasze koty. Chętnie się tego dowiem. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.